Witam serdecznie. Dopiero kilka tygodni temu testowaliśmy Skodę Fabię w wersji hatchback, a dzisiaj do naszej redakcji trafiła wersja kombi, ale trochę inna niż tamta, dlatego że tu jest niższy poziom wyposażenia i znacznie większy bagażnik oczywiście, ale też znacznie skromniejszy silnik. Podstawowy, trzycylindrowy, 75-konny. I za chwilę sprawdzimy jego możliwości, nie będziemy się skupiać na wszystkich aspektach tego samochodu, sprawdzimy tylko istotę, czyli jego osiągi i pojemność bagażnika. A właściwie to skonfrontujemy jedno z drugim. I to właśnie ta konfrontacja sprawia, że jak widać, ten bagażnik jest tak bardzo dociążony. Różnice w stylistyce nie są duże, wiadomo, to się koncentruje tak naprawdę na większym kufrze z tyłu. Jeśli ktoś ma takie wyostrzone oko, to zauważy też, że samochód jest dłuższy, ponad 26 cm. Jeśli ktoś ma naprawdę oko jak diament, to może zauważyć też zwiększony rozstaw osi, zaledwie 15 mm. Ale czy ten większy kufer sprawił, że Fabia jest bardziej ociężała? Ja powiem tak, przed chwilą rozmawialiśmy z takim panem, który tu spaceruje z psem i on podszedł: o, nowa Fabia, fajne auto, bardzo zgrabnie narysowane, same plusy, i ani słowem nie wspomniał o tym, że ten samochód jest tak dociążony. Po prostu tego nie zauważył. To już mówię o tym, że samochód nawet w wersji dociążonej nie sprawia wrażenia ociężałego. Z przodu kombi nie różni się od hatchbacka, pomijając może światła, które tym razem są zwykłe, halogenowe. Ostatnio w hatchbacku testowaliśmy wersję z soczewkami. Zobaczcie, jakie są różnice na drodze. Z punktu widzenia kierowcy wersja kombi nie różni się jakoś zauważalnie od hatchbacka, ale tym razem testujemy pośrednią wersję Ambition. Ostatnio był wyższy Style, więc można by wspomnieć o paru różnicach, które zauważyłem po paru dniach jazdy. Być może tych różnic jest więcej, ale szczerze powiedziawszy te, które zauważyłem, które rzuciły się w oczy i do których warto wspomnieć, to są po pierwsze oczywiście mniejszy ekran, mniejsze możliwości tego radia, mniej funkcji i niższa rozdzielczość. Nie wiem, czy kamera to odda, ale to widać, że tu jest nieco gorszy ekran. Mamy też analogowe sterowanie klimatyzacją i mamy gorsze fotele. To odczuwalne jest natychmiast po zajęciu miejsca na nich, bo tu nie ma regulacji odcinka lędźwiowego, więc Czesi postanowili, że tu będzie taki wałek bardzo odczuwalny na stałe do przodu, tak wypchnięty. Efekt jest taki, że niestety po zajęciu miejsca, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest to bardzo niekomfortowy fotel i tutaj na dłuższą trasę raczej będzie to przeszkadzało. Pomijając te trzy rzeczy, szczerze mówiąc, nie widzę tutaj jakichś różnic, które mogłyby się w jakikolwiek sposób rzucać w oczy. To, co było twarde w wersji Style, wciąż będzie twarde oczywiście w wersji Ambition. To, co było tak mniej więcej z pianką w wersji Style, to tak samo jest w wersji Ambition. Wszystkie takie różnego rodzaju ozdoby tutaj wciąż są, wszystkie takie elementy wejścia, wyjścia wciąż są, różne elementy takie praktyczne, typowe dla Skody, dodatki na przykład na smartfona, który zresztą tutaj się nie mieści. Widać, ale znalazłem rozwiązanie, proszę bardzo, ta tacka idealnie się nadaje, więc tu wszystko jest na miejscu. Także wydaje się, że różnice naprawdę nie są duże. Oczywiście pewnie ich jest więcej, ale takich, które się rzucają w oczy, naprawdę w porównaniu do bogatszej wersji nie ma zbyt wiele. Pod maską niemal identyczny zestaw silników. Niemal identyczny, dlatego że w wersji kombi nie dostaniemy najsłabszego benzynowego silnika trzycylindrowego, litrowego o mocy 60 koni. Najsłabsza jednostka to jest 75 koni i to jest dokładnie silnik testowany przez nas. Dlatego też postanowiliśmy go sprawdzić nie tylko podczas standardowej, codziennej jazdy, ale też w nieco cięższych warunkach. Ale to już za chwilę.
Najtańsza Fabia w wersji kombi kosztuje 44 tysiące złotych i w tej cenie dostaniemy właśnie ten podstawowy 75-konny, 3-cylindrowy silnik benzynowy i podstawowe wyposażenie Active. Jeśli chcemy kupić auto z silnikiem diesla, to musimy dopłacić i to naprawdę słono 16 tysięcy złotych więcej, czyli 60 tysięcy złotych. Tyle kosztuje 105-konne 1.4 TDI również w podstawowej wersji. Jeśli chcemy kupić najdroższą możliwą Fabię w wersji kombi, to zapłacimy 71 tysięcy złotych. Tyle będzie kosztowała wersja z innym, słabszym dieslem 90-konnym, ale ze skrzynią biegów DSG w najdroższej odmianie Style. Nasza wersja kosztuje 47 tysięcy złotych i jest to wersja z podstawowym silnikiem benzynowym i z wyższym wyposażeniem Ambition. Gdyby testowana dzisiaj wersja kombi miała ten sam silnik i taką samą skrzynię biegów, co ostatnio przez nas testowany hatchback, to prawdopodobnie tego fragmentu testu dzisiejszego w ogóle by nie było. Dlatego, że wątpię, żeby ktokolwiek był w stanie zauważyć różnicy pomiędzy samochodami, które mają 15 mm rozstawu osi różnicy i parę kilogramów plus minus różnicy, jeśli chodzi o masę własną, przy czym plus lub minus, dlatego że kombi z jakichś powodów czasem jest lżejsze, tak, lżejsze od hatchbacka. Natomiast ja mam tu inną wersję silnikową, 1.0, 3 cylindry i 75 koni. To jest najsłabsza wersja, dlatego że w kombi nie ma tej jeszcze słabszej 60-konnej. To jest oczywiście dobra decyzja Skody. Pytanie tylko, czy wystarczająco dobra, bo 75 koni w tym samochodzie. Powiem tak, ja już testowałem te 3-cylindrówki, testowałem samochody, które właśnie są zaprojektowane na miasto i nigdy nie narzekałem na to, że to nie są rakiety. To nie jest materiał na to, żeby ten samochód był pierwszy na światłach i pierwszy spod tych świateł odjechał, ale to jest samochód, którym możemy zupełnie spokojnie poruszać się po mieście. Czasem tam możemy zredukować, dodać gazu. Słyszymy ten 3-cylindrowy terkot, możemy przycisnąć, jest ok, wyprzedzamy parę osób, jest ok, za nami jedzie BMK, wyprzedziliśmy ją, super. Natomiast jeśli ktoś się skusi, aby wypełnić ten przepastny bagażnik w Skodzie Fabii czymś ciężkim, to może mieć problem, dlatego że jeśli ktoś korzysta z tego samochodu i z jego pojemności bagażnika jako, nie wiem, z miejsca, gdzie może włożyć wielki, pojemny, ale lekki wózek dla dziecka, to wszystko jest w porządku. Ale jeśli ktoś podjedzie pod sklep budowlany i kupi 200 albo 300 kg płytek albo gwoździ, to wtedy zamiast tych 15 sekund prawie do setki zrobi się znacznie więcej, a elastyczność zamiast tych 15 na 5. biegu od 80 do 120 zrobi się znacznie więcej i wtedy o wyprzedzaniu w trasie nie może być nawet mowy. Podobny efekt zresztą uzyskamy, jeśli pojedziemy w 5 osób na wakacje, a do bagażnika wrzucimy parędziesiąt kilo bagaży. Więc powiem tak, Skoda Fabia z manualną skrzynią biegów, 5-biegowa, więc też na długie trasy tak średnio się nadaje, bo te obroty nawet przy 90 są całkiem wysokie. Jest ok, skrzynia biegów chodzi równo, wszystko w porządku, nie można na nic narzekać, ale tylko proszę o rozsądek. Jeśli kupicie już tą wersję słabszą, 75-konną, to pamiętajcie, do bagażnika, na trasy nic ciężkiego, bo to jest samochód, który obciążony jako tako może jeszcze jeździć po mieście, ale w trasie będzie to materiał na jazdę wyłącznie prawym pasem. Aby nie być gołosłownym, postanowiłem, że doładujemy ten samochód czymś naprawdę ciężkim i postanowiłem podjechać tutaj niedaleko redakcji do najbliższej hurtowni budowlanej i zakupić gwoździe. 300 kg gwoździ. Tu mam paragon, wydałem 1500 zł na gwoździe. Oczywiście poprosiłem, że za chwilę wrócimy i powinni mi te pieniądze zwrócić. W każdym razie załadujemy za chwilę gwoździe do bagażnika, wyjedziemy tym samochodem na autostradę i sprawdzimy, o ile osiągi tego samochodu z takim ładunkiem w bagażniku i z 2 dorosłymi osobami z przodu pogorszą się w stosunku do zmierzonych już parametrów, kiedy ja siedziałem w tym samochodzie sam.
teraz na szybko, czekając aż nam te gwoździe dostarczą, opowiem o bagażniku. Bagażnik mieści 530 litrów i to jest 200 litrów więcej niż Skoda Fabia w wersji hatchback. I po złożeniu oparć tylnej kanapy możemy uzyskać aż 1395 litrów. W porównaniu z hatchbackiem jest to znów więcej, bo tam było 1150. Nie jakoś dużo więcej, ale jednak więcej. Zwróćcie uwagę, że jeśli przechylimy oparcie i spróbujemy to położyć bez podniesienia siedziska, to uzyskamy raczej mało płaską podłogę tutaj, to będzie mniej więcej tyle. Natomiast po przechyleniu siedziska do przodu możemy uzyskać prawie płaską podłogę, chociaż ten przeskok zawsze pozostaje. Poza tym mamy tu oczywiście mnóstwo różnego rodzaju udogodnień. Mamy tu, jak widać, bardzo bogato wyposażoną wersję. Siateczka jedna, siateczka druga, siateczka trzecia po tej stronie. Oprócz tego mamy kieszenie, jak widać, jedna, druga tutaj na półpiętrze. Tu mamy też takie wyjście 12 V, parę haczyków, miejsce na trójkąt, jeszcze jedna kieszeń po prawej stronie, miejsce na gaśnicę. Te kieszenie można tutaj, jak widać, w ten sposób zdemontować i w ten sposób możemy tu na przykład schować, tu przykładowo, jeśli wymontujemy roletę, jak widać, rozwija się i zwija bardzo komfortowo, więc naprawdę jeśli chodzi o praktyczny wymiar tego bagażnika, to wszystko jest w najlepszym porządku. Jeszcze tutaj pod podłogą, która nie należy do zbyt solidnych, znajdziemy pełnowymiarowe koło zapasowe. Jak widać, auto całkiem konkretnie siadło po załadowaniu tych 300 kg, ale teraz jedziemy na autostradę i zobaczymy, czy ten ciężar nie będzie, że tak powiem, gwoździem do trumny tego silnika. I ponownie wrażenia z jazdy, dlatego że to już są inne wrażenia z innej jazdy. Pierwsza sprawa, po tym jak załadowaliśmy te gwoździe do bagażnika, to czuć, że samochód jest lekko zadarty i w ten sposób przechylony, że my patrzymy bardziej w niebo. Dobrze, że tu jest regulacja poziomu reflektorów, dlatego że gdybyśmy jechali na światłach, to prawdopodobnie wszyscy z naprzeciwko by nam migali, uważając, że jedziemy na długich. Ale największa różnica to jest tak naprawdę wtedy, kiedy wciskamy gaz, bo takie swobodne toczenie się do przodu, tutaj 50, prawda, trzeci bieg, nic się nie dzieje, wszystko wygląda dobrze, ale jeśli na tym trzecim biegu naciśniemy mocno gaz, 2500 obrotów, niecałe 50 na prędkościomierzu, gaz. 47, 48, 50, 54, 55 przyspiesza, ale to jest ułamek tego przyspieszenia, które było, kiedy testowałem ten samochód sam. I to jest trzeci bieg i to jest niewielka miejska prędkość, więc już po doładowaniu 300 kg i z 2 osobami na pokładzie to już daleko nie jest to. Ale myślę, że najgorsze albo najlepsze, zależy kto czego oczekuje, przed nami. Dodam jeszcze może, że na zakrętach warto pamiętać o większym ciężarze w bagażniku, dlatego że nadsterowność tego samochodu w szybkim zakręcie ujawnia się momentalnie, po prostu tył jedzie tam w swoim kierunku. I druga rzecz, jeśli chcemy naprawdę bardzo płynnie ruszyć z takim ciężarem, to należy bardzo uważać, aby nie poczuć zapachu sprzęgła. Jesteśmy teraz na autostradzie i mierzymy przyspieszenie od 80 do 120 na najwyższym 5. biegu. 15,8 taka wartość wyszła mi, kiedy mierzyłem to przyspieszenie w wersji, kiedy siedziałem w tym samochodzie sam. Teraz mamy 300 kg gwoździ w bagażniku, 2 osoby na pokładzie i zupełnie pełny bak, a więc to wszystko waży i przyspieszenie, jak widać, trwa. Tym razem uzyskaliśmy wynik 23 sekundy. A teraz zrobimy to samo na 4. biegu, zwolnimy odrobinę poniżej 80 i startujemy ponownie. 4. bieg 80, 120. Wynik uzyskany wczoraj przy takim pomiarze to było 13,6 sekundy. Tym razem to trwa nieco dłużej, silnik się męczy i
mamy 19,4. Jak widać, praktycznie ponad 5 sekund dłużej potrwało to samo przyspieszenie. Zrobimy jeszcze dwa pomiary. Przyspieszenie od 0 do 100 i przyspieszenie na czwartym biegu od 60 do 100. A teraz przyspieszenie od 0 do 100. No i zrobiło nam się prawie 19 sekund zamiast 14, a więc różnica jest praktycznie 4 sekundy na niekorzyść wersji z obciążeniem. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie więcej, ale i tak prawie 20 sekund do setki to nie jest demon prędkości. I ostatni pomiar, czyli 60-100, pełny gaz. No i mamy wynik 18,6, a bez obciążenia było 14,4, a więc znów znacznie gorszy wynik na czwartym biegu oczywiście. Jak widać 300 kg w bagażniku to dla Fabii żaden problem, ale podbijmy stawkę, teraz 400 kg i wciąż wszystko jest w porządku, przynajmniej dopóki stoimy na parkingu, bo kiedy ruszymy z miejsca, to wtedy nie jest już tak wesoło. I chociaż szczerze mówiąc, ja myślałem, że przyspieszenie do setki z pełnym obciążeniem, a obciążenie było naprawdę solidne, 300 kg w bagażniku, 180 kg wagi żywej plus 40 kg co najmniej w baku daje dokładnie 530 kg, dokładnie tyle, ile maksymalnie można doładować do tego samochodu, zgodnie z danymi odczytanymi z dowodu rejestracyjnego, to wydawało mi się, że to będzie 25 sekund do setki. Okazało się, że wyszło zaledwie kilka sekund różnicy, ale i tak, jeśli chcecie wykorzystywać pojemność bagażnika Fabii Kombi do przewożenia wózka, który zajmuje dużo miejsca, ale niewiele waży, to to jest dobra kombinacja. Jeśli natomiast chcecie przewozić coś cięższego, Fabia Kombi do tego będzie się nadawać, ale moim zdaniem z nieco mocniejszym silnikiem. Dziękuję za obejrzenie naszego testu. Teraz mi pozostaje tylko rozładować cały ten bagaż, a Was zachęcam do komentowania i oczywiście subskrybowania. Do zobaczenia. Test widoczności dla wersji Kombi zrobię również głównie patrząc do tyłu, a tam widzimy charakterystyczne dla Kombi okienko pomiędzy słupkami C i D, całkiem obszerne, umiarkowanie szeroki słupek D i całkiem obszerną szybę z tyłu, która jest pochylona pod sporym kątem, ale mimo to jest blisko, więc widać dokładnie, gdzie samochód się kończy. Gdyby ktoś chciał wsparcia elektronicznego, proszę bardzo, mamy kilka czujników parkowania, więc możemy teraz podjechać do auta przed nami, które tutaj również w lusterku, jak widać, jest wyraźnie widoczne. Podjeżdżamy, dostajemy sygnał dźwiękowy, dostajemy sygnał z czujników parkowania. Możemy nawet zobaczyć, ile te czerwone kreski w praktyce dają odległości między samochodami. Dokładnie tyle. Rozstaw osi Fabii w wersji Kombi wynosi 2470 mm, czyli o 15 mm więcej niż w wersji hatchback, dlatego zrobimy jeszcze raz test zwrotności. Skoda deklaruje 10,4 metra. Deklarowana przez producenta zwrotność w przypadku wersji hatchback i Kombi jest taka sama i chyba doświadczalnie wyszedł nam również bardzo podobny wynik. Nie tak dawno pokazywałem, jak wygląda wersja Style w nocy, więc teraz skupię się tylko na różnicach pomiędzy
naszą testowaną dzisiaj wersję Ambition A Style. I takich różnic nie ma, jak widzicie, zbyt wiele. Widzimy tu tylko dwie elektrycznie sterowane szyby, to jest jedna różnica. Po prawej stronie widzimy inny blok do sterowania klimatyzacją. Nie widzimy tu po prawej stronie literek z DSG podświetlonych, więc tutaj po prawej stronie jest kompletna ciemność. No i widzimy też nieco mniejszy ekran i nieco mniej przycisków naokoło. Ten ekran też nie grzeszy rozdzielczością. Tutaj nie wiem, czy uda się to na kamerze uchwycić, ale widoczne są krawędzie czcionek. No i poza tym chyba już nic nie można dodać. Jeszcze może powiem, że tutaj na daszku przeciwsłonecznym zabrakło podświetlenia, ale nie wiem, czy w Style to podświetlenie też było, czy go nie było. W każdym razie tutaj nie ma. Reflektory z przodu. Jak widać, brak tu soczewek, są to zwykłe halogeny. Światła z tyłu chyba niczym się nie różnią od wersji hatchback. Wyciszenie na postoju. (39,9)